Cześć, jestem Marysia Rickson, jestem fotografem mody, fotografuję też beauty i poruszam się w takiej fotografii lifestyle'owej, modowej. Dzisiaj fotografowaliśmy rzeczy od dwóch projektantów. Mieliśmy przepiękne outfity i sukienki od Maćka Zienia i biżuterię od Eli Żubrowskiej. Wybierając modelkę i szukając modelki do sesji, jakby nie kieruję się jej urodą. Jakby to, co jest dla mnie ważne, czy osoba na przykład tworzy jakąś historię, czy jak dużo daje z siebie na zdjęciach, jak dobrze się czuje, będąc fotografowana. Dzisiaj pracując mogłam sobie pozwolić na taką swobodę, bo miałam aparat, który świetnie sobie radził ze światłem, które dzisiaj mieliśmy. Pracowaliśmy dzisiaj od rana w większości na dziennym świetle. Mogłam sobie pozwolić na to, żeby wypróbować tryb seryjny, 20 klatek na sekundę. Pozwolić modelce, żeby miała więcej swobody w ruchu. Bardzo ładnie w R5 pracuje autofokus. I faktycznie tutaj śledzenie oka, śledzenie twarzy dobrze się sprawdza. Również przy zdjęciach seryjnych. Często zdarza mi się pracować przy niskim świetle, co wymaga ode mnie tego, że pracuję też na długich czasach, robię zdjęcia na długich czasach. I R5 jest pierwszym aparatem, który ma 5-osiową stabilizację matrycy i to daje bardzo piękne efekty, nie ma poruszeń, obraz jest niezwykle ostry. Bardzo fajną sytuacją jest to, że mogę dotykać skrajnych punktów ekranu i ciągle ta ostrość jest celna, jest w punkt. Zdjęcia są na koniec dnia ostre, mimo bardzo dynamicznej sytuacji na planie. Moje wykształcenie jest bardzo klasyczne, ponieważ ja skończyłam fotografię w szkole filmowej w Łodzi. I mówiąc, że długo jakby chciałam od tego odejść, ale w którymś momencie stwierdziłam, że to jest tak głęboko we mnie, że tak naprawdę cały czas tego szukam w fotografii, czyli czegoś bardzo autentycznego, jakiegoś momentu, który jest bardzo bliski życia. To na pewno miało duży wpływ na to, jaką fotografię teraz robię. Drugą taką rzeczą, która też mocno na mnie wpłynęła, to był mój wyjazd do Stanów, gdzie mieszkałam prawie 3 lata, studiowałam też. Wtedy bardziej jakby poczułam tą fotografię taką reklamową, ale w jak najlepszym tego słowa znaczeniu. Czyli ta strona techniczna nie wyklucza tego, że zdjęcie jest artystyczne. Ogromne znaczenie dla mnie na przykład ma miejsce. Miejsce może być dla mnie ogromną inspiracją, natomiast dla mnie miejsce nie istnieje bez człowieka. Ja muszę mieć człowieka w kontekście tego miejsca. Często właśnie młodzi fotografowie pytają mnie, szukają inspiracji właśnie do rozpoczęcia swojej jakiejś pasji fotograficznej. I to, co ja bym mogła im radzić, to to, żeby jakby odnaleźli w sobie tą jakąś taką autentyczną cząstkę, która jest dla nich fascynująca. I wtedy jakby znajdą swoje miejsce w fotografii. Według mnie sprzęt jest kluczowy. Tak naprawdę sprzęt jest takim językiem fotografa. Ja bardzo często przygotowując sesję i wiedząc, jaką chcę opowiedzieć historię, w taki dosyć kreatywny i świadomy sposób wybieram i przygotowuję sprzęt na sesję. Jakby mając możliwość pracy z R5, miałam też możliwość pracy z tą nową serią obiektywów i tu zakochałam się. Po pierwsze obiektyw 70-200, który jest dużo mniejszy niż zoom długi, który używałam wcześniej. Jest mniejszy, lżejszy, a jednocześnie bardzo piękny jakby technicznie do pracy. Drugi obiektyw, który jest dla mnie nowością i też który skradł moje serce, to jest 24-70. Bardzo piękny obiektyw do fotografowania ludzi. Tak naprawdę standardem w mojej pracy jest obiektyw 50, ale myślę, że teraz to się może zmienić. Miałam też możliwość korzystania z adapteru do moich wcześniejszych obiektywów i mam poczucie, że bardzo ładnie one pracują, nie ma żadnych problemów, wszystko, jakby zdjęcia wychodzą super. 2 sloty dają mi możliwość tego, że zapisuję jednocześnie backup podczas robienia sesji. To daje komfort pracy, nie muszę się martwić, że coś skasuję. Mam od razu kopię materiału, który tworzę. W dzisiejszej sesji świetnie sprawdził się odchylany ekran, zwłaszcza w momentach, kiedy na przykład modelka leżała na podłodze, a ja nie musiałam wchodzić na drabinie, żeby ją sfotografować. Wystarczy, że wyciągnęłam aparat, odchyliłam ekran
i miałam pełną kontrolę nad zdjęciem. W fotografii beauty i w portretach kluczowe jest to, żeby zdjęcie było ostre, żeby ostre było oko. I w tej fotografii świetnie sprawdza się funkcja śledzenia oka. Ta funkcja daje mi swobodę tego, że modelka może się poruszać, autofokus śledzi ją w całej szerokości kadru.